Dzisiaj jestem gołodupcem. Nie ma ściemy, nie da się nic ukryć. Sprawdzimy, czy uda mi się przetrwać 24 godziny bez gotówki. Mega aplikacje. Tracimy trochę naszą prywatność. Bo my jako turyści, to nam się tutaj to bardzo podoba. Ja to konfiguruję po raz pierwszy, także trwa to troszeczkę dłużej. Huawei też produkuje samochody. Nie będę kupował tego samochodu, bo mi się nie podoba kolor. Cześć, witam się z Wami ponownie z Chin. Dzisiaj sprawdzimy, czy uda mi się przetrwać 24 godziny bez gotówki. Tylko i wyłącznie z pomocą telefonu. Zapraszam do oglądania. Także śmiało można powiedzieć, że dzisiaj jestem gołodupcem, bo nie mam nic przy sobie. Dobra, żartuję. Mam 100 juanów, bo nie do końca ufam technologii. A lepiej mieć jak nie mieć. Świetną opcją w Chinach, które to umożliwiają, są mega aplikacje, czyli takie ogromne i bardzo zaawansowane aplikacje, które umożliwiają wykonywanie wielu takich codziennych naszych czynności. Można z nich korzystać na przykład jako social media, czyli tradycyjny nasz Facebook i te inne wszystkie komunikatory. Można korzystać do płatności, można z ich pomocą zarezerwować przejazdy taksówkarskie, można z ich pomocą zapisać się do lekarza. Liczba opcji jest naprawdę ogromna i dwie najpopularniejsze mega aplikacje w Chinach to WeChat i Alipay. I tak się, proszę Państwa, składa, że ja mam je obydwie skonfigurowane, także w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak można skorzystać z tych aplikacji i przetrwać cały dzień w Chinach bez posiadania jakiejkolwiek gotówki. Zaczynamy oczywiście od szybkiego śniadania na mieście, a tutaj zobaczcie, jak pięknie kwitną sobie wiśnie. Hello, can I have two? 豆腐啊， Yes. Alipay? 你是要这个吗？ Three? 啊，对。 Okay. Thank you. No i już Wam mówię, co sobie zamówiłem. To jest taka tradycyjna bułeczka z jakimś farszem w środku. Spoko, bardzo dobre. Teraz czas na kawkę. Wybiorę sobie to brązowe, bo no ładnie wygląda, nie ma co się oszukiwać. Tutaj w większości miejsc mamy do wyboru płatność WeChatem albo Alipayem i to są zdecydowanie dwie najpopularniejsze opcje. I już Wam pokazuję, jak działa taka płatność. Jeżeli w sklepie czy tam na jakimś stoisku znajdziemy kod QR, robimy sobie tutaj skan. Skanujemy sobie, od razu nam wyskoczyło. Wpisujemy tutaj kwotę, zatwierdzamy i gotowe. Mam tutaj kwotę, klikamy sobie Pay, potwierdzamy kodem, chwilę czekamy i gotowe, zapłacone. Thank you. Czas na kolejną próbę tutejszej technologii. Sprawdźmy, jak wygląda wynajem rowerów. Mamy tutaj rowery na ulicy. Odpalmy sobie aplikację Alipay i zeskanuję ten kod. Dobra. Muszę potwierdzić wykorzystanie lokalizacji, pozwolić na korzystanie z Bluetooth. Dobra, nie ma potrzeby. Tutaj też mamy świetną opcję, jaką jest tłumaczenie. Możemy sobie to w bardzo prosty sposób wyklikać. Zatwierdzamy. Ja to konfiguruję po raz pierwszy, także trwa to troszeczkę dłużej, ale myślę, że przy kolejnych próbach jest to już znacznie prostsze. Wygląda niestety na to, że aby wypożyczyć rower, muszę zweryfikować konto swoim dokumentem tożsamości, a nie mam go przy sobie, więc a tymczasem chciałbym pokazać Wam jedno bardzo fajne, zaawansowane technologicznie miejsce. Skoro nie udało mi się wynająć roweru, no to muszę tam lecieć na pieszo. Oczywiście do naszej aplikacji musimy podpiąć swoją kartę bankową, no bo przecież nikt nie będzie za nas płacił. Ale dobra informacja jest taka, że karty zagraniczne, karta Revoluta jest tutaj bez problemu akceptowana i nie jest pobierana żadna prowizja. To też jest bardzo ważne. Mamy mały osiedlowy sklep, więc mógłbym sobie kupić coś do picia, może jakąś wodę. Tu. Alipay, please. Miejscem, do którego Was zabieram, to ogromna galeria, chyba nazywająca się Mixce, ale oczywiście nie będziemy chodzić po sklepach odzieżowych. Chciałbym Wam tutaj pokazać coś ciekawszego. Już na wejściu mamy taki mini salon z Ferrari, ale nie będę kupował tego samochodu, bo mi się nie podoba kolor. Jak byłby czerwony, to bym się zastanowił. W takiej wielkiej galerii mamy sklepy z samochodami. Nigdy nie byłem w salonie Tesli, więc wpadnę, zobaczę jakie w ogóle tutaj ceny są. Wychodzi, że jakaś taka Tesla Model Y kosztuje tutaj
ponad 300 tysięcy juanów, czyli na szybko przeliczając na złotówki mamy cenę 150 tysięcy złotych. Nie wiem, jakie są ceny w Polsce, ale chyba mam takie wrażenie, że nie jest to zbyt wysoka cena, oczywiście jak na taki samochód. Kolejne miejsce to salon Huawei i pewnie moglibyście sobie pomyśleć, że będziemy oglądać telefony, ale Huawei też produkuje samochody. Tutaj mamy model M9, bardziej taki SUV i model R7. Can I sit? Yeah. Okej. Siedzimy sobie w środku, tak wygląda wnętrze. Ogromny ekranik. Taki ziomeczek tutaj, on trochę mówi po angielsku, ale mówi wsiadaj do środka sobie zobaczysz, jest naprawdę bardzo wygodne wnętrze. Ale nie wie jak mi powiedzieć cenę. Okej, $35,000 or 46. Yes. Okej, thank you so much. Wychodzi na to, że ten konkretny model samochodu Huawei kosztuje pomiędzy 35 a 46 tysięcy dolarów, czyli tak szybko przeliczając na złotówki pomiędzy 120 a jakieś 170 tysięcy złotych, czyli tutaj już jest cena dość spora i ten samochód jest droższy niż tamten właśnie Tesla. Kolejny salon z samochodów to NIO Power. Jest to chińska marka luksusowych samochodów elektrycznych założona w 2014 roku. I to jest taki naturalny konkurent dla Tesli trójki. Zapytałem o cenę, na tłumaczu podstawiłem kalkulator do wpisania kwoty i ten droższy model, ten po prawej stronie, ten bardziej taki bym powiedział masywniejszy, większy samochód kosztuje 358 tysięcy juanów. Czyli szybko dzielimy na pół, mamy jakieś 180 tysięcy złotych i wychodzi nam tutaj, że mniej więcej taki przedział cenowy, jaki potrzebujemy wydać, żeby kupić elektryczny samochód w Chinach, to pomiędzy 150 a 200 tysięcy złotych. Kolejna marka samochodów to Li i tutaj w odróżnieniu do poprzednich nie pojawiła się jeszcze na rynku europejskim. Wygląd taki bardziej futurystyczny, zwłaszcza te światła z przodu, chociaż przyznam, że bardzo mi się to podoba. Ta marka działa już od 2015 roku, czyli widać w sumie, że w Chinach rynek samochodów elektrycznych prężnie działa już od ponad 10 lat. A tutaj chyba mamy taką próbkę, jak ten samochód przemieszcza się autonomicznie, czyli bez udziału kierowcy oraz widzimy parkowanie. Ostatnio widziałem taki śmieszny obrazek, że Tesla pomyliła billboard z drogą i wjechała w billboard. Taka sytuacja. A ten konkretny model do tej pory chyba podoba mi się najbardziej. Dwa ekraniki. Kolejna marka Onvo. Rynek samochodów elektrycznych w Chinach w 2024 roku osiągnął rekordowe wyniki, umacniając pozycję kraju jako światowego lidera w tej branży. Dodatkowo chiński rząd oferował dopłaty do zakupu sięgające $2800, co znacząco zwiększyło ich atrakcyjność. W samym tylko 2024 roku sprzedano prawie 11 milionów pojazdów. Zdecydowanie najczęściej kupowanym był BYD. To tak jakby co czwarty Polak kupił samochód elektryczny w tym samym roku. A samochodu jednak nie będziemy dzisiaj kupować, tym bardziej bezgotówkowo. Chciałem Wam po prostu wyglądać, jak to tutaj w Chinach wygląda, bo myślę, że jest to rzecz bardzo interesująca. I tutaj też oczywiście pojawia się pytanie, kiedy my w końcu w Polsce rozpoczniemy produkcję naszej Izery. 你脑袋上的那页它多一层嘛，对吧？原来我们的大头皮倒不是。 To tak, mamy drobną aktualizację. Udało mi się zweryfikować konto w aplikacji Alipay. Musiałem podać dane z paszportu, musiałem zrobić zdjęcie całej tej strony paszportowej, musiałem napisać, czym się zajmuję zawodowo, musiałem podać swój polski adres i po zaakceptowaniu tych moich informacji mogę teraz korzystać z większej ilości dostępnych opcji. I zaraz Wam pokażę, z czego na przykład można tutaj korzystać, mając tą aplikację. Cześć, witam się i ja z Wami w dzisiejszym odcinku. Trochę późno, ale jestem. Zobaczcie, tutaj nawet za parasolki można płacić tym kodem QR i takie parasolki w Chinach nie tylko służą do ochrony przed deszczem, ale głównie przed słońcem, także taka ciekawostka. Lecimy dalej. A jak już tak płacicie ciągle tym telefonem i boicie się, że on Wam się rozładuje i nie będziecie mieli po prostu dostępu do swoich pieniędzy, to tutaj są takie automaty, takie powerbanki, w których za grosze można sobie podładować telefon. Także problem rozwiązany tutaj jest w sekundę, nawet taki.
nie trzeba nosić ze sobą ładowarek, można skorzystać z takich publicznych powerbanków, ciach, 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 telefon naładowany, można dalej płacić bezgotówkowo. Te płatności wszystkie przez te aplikacje są naprawdę spoko. My jako turyści, to nam się tutaj to bardzo podoba. Tylko ciach, ciach, za wszystko się płaci jedną apką, coś naprawdę spoko, ale mieszkańcy może nie są aż tak zadowoleni z tej opcji, no bo jednak każda ich transakcja jest tutaj kontrolowana. Nie ma ściemy, nie da się nic ukryć, wszystko jest jak na talerzu ładnie napisane. Dajcie znać, czy taka opcja też Wam odpowiada i czy takie coś przyjęłoby się u nas w Polsce. Oczywiście aż na taką skalę, no bo my mamy Blika, wiadomo, ale tutaj to jest zupełnie inny wymiar, zupełnie. A mając na myśli inny level, to dochodzi do tego, że tutaj po prostu ludzie bezdomni czy żebrający o pieniądze mają swój kod QR i na przykład wczoraj podszedł do nas taki pan i prosił o pieniądze, my mówimy, że nie mamy drobnych, a on ciach ze smyczką, ładnie na smyczce przyczepiony jego kod QR, także mogliśmy mu zrobić przelew. Oczywiście nie zrobiliśmy, bo my nie dajemy pieniędzy przypadkowym ludziom spotkanym na ulicy, ale to jest właśnie aż na taką skalę, do tego stopnia. Minusów jest oczywiście więcej, przede wszystkim trzeba mieć chiński numer telefonu. My go sobie wyrobiliśmy, także jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak kupić tutaj w Chinach kartę SIM, to odsyłam do jednego z naszych poprzednich odcinków. Tam pokazaliśmy to krok po kroku, powiedzieliśmy, gdzie można taką kartę kupić i ile ona kosztuje. Kolejny minus jest taki, że tak jak ja to musiałem zrobić wcześniej, a dokładnie podczas rejestracji trzeba podać swoje dane z paszportu, czyli tutaj tracimy trochę naszą prywatność. A wiem, że dla niektórych jest to duży problem i woleliby z tego zrezygnować i standardowo płacić po prostu gotówką. Jeszcze do niedawna w Chinach była polityka jednego dziecka, to znaczy, że ludzie mogli posiadać legalnie tylko jedno dziecko. I wyczytałam, że chyba w 2050 roku 1/3 społeczeństwa tutaj w Chinach będzie po prostu powyżej 60 roku życia. Ale do czego zmierzam? Do tego, że ci wszyscy staruszkowie, oni też płacą tutaj przez aplikację. I teraz wyobraźcie sobie swoją babcię czy dziadka, no latającego z telefonem i wszędzie płacących właśnie przez te kody, przez te apki. No trochę tak śmiesznie by to mogło wyglądać, nie? Ale tutaj jest to zupełnie normalne. Zaraz od tego pana kupimy borówki i mogę się założyć, że będzie miał płatność kodem QR. I zobaczcie, można kupić takie jagody u pana na środku drogi za pomocą aplikacji, bezgotówkowo. Wszystko działa tutaj mega sprawnie. A zobaczcie w ogóle, jakie te borówki są ogromne. Pan nawet sam pokazuje, jak to zrobić poprawnie. My się jeszcze cały czas uczymy. On tutaj poklika i zaraz przejdzie płatność. Ciach. I zrobione. No i mamy borówy, są one tutaj naprawdę wielkie i smaczne, bo już wcześniej ktoś nas częstował, także my zajadamy i idziemy dalej. Nawiązując do tematu odcinka, wydaje mi się, że my w tych Chinach przetrwamy znacznie więcej niż tylko 24 godziny bez gotówki za pomocą telefonu. Coś mi się wydaje, że cały nasz pobyt taki będzie. Za zupę też płacimy przez aplikację. No i dobra, Milena też sobie tutaj wybrała coś, makaron, chyba rosół z makaronem i z kurczakiem, coś takiego. No i też poszła zapłacić, zbliżone, cyk i gotowe. Przyszły nasze zupy, ja mam z nudlami, Patryk ma goły wywar z pierożkami i wszystko wygląda naprawdę ładnie i pachnie. Thank you. Cześć. I pachnie też ładnie. To jest to, co chciałaś? A ja wiem, co ja chciałam. No i trzeba przyznać, że zupka robi robotę, makaron też. Oni tu naprawdę mają przepyszne jedzenie. Moje też wyśmienite danie, że zabieramy się za jedzenie. A za taką wielką porcję zupy, naprawdę jest duża miska, płacimy 6 zł. Czyli Grosze. jakieś grosze. No. Grosze. No 6 zł za dużą pyszną zupę, to myślę, że cena z pierożkami z mięsem. No. Zarówno aplikacja WeChat, jak i Alipay umożliwiają rezerwowanie transportu w podróży i tak też oto mamy tutaj pierwszą opcję w Alipay. Jeśli chodzi o transport publiczny, tutaj możemy sobie utworzyć taką lokalną kartę. Możemy taką samą kartę również utworzyć dla tutejszego metra. No i oczywiście możemy zamówić też taksówkę i to wszystko w jednej aplikacji. Widziałem też gdzieś opcję rezerwowania pociągów oraz samolotów, a to bardzo dobrze się składa, bo jutro chcemy
polecieć albo pojechać pociągiem. Myślę, że najlepsza opcja będzie super szybkim pociągiem do Chengdu i musimy znaleźć sobie jakieś połączenie. Może coś takiego akurat nam się tutaj uda znaleźć. Udało mi się kupić na jutro bilety lotnicze do Chengdu na godzinę 9:55 i tutaj wydaje mi się, że Alipay jest czymś w rodzaju pośrednika, bo tam widziałem jakąś informację, to tłumaczenie też nie zawsze jest dokładne z chińskiego na angielski, że w ciągu godziny powinienem otrzymać potwierdzenie biletu, coś w takim stylu. Za 2 osoby zapłaciłem 921 juanów, jakieś 450-470 zł i w tym mamy już po jednym dużym bagażu rejestrowanym i jednym małym podręcznym. A w międzyczasie to ja sobie tam zajrzałem na stronę tej linii lotniczej, no ale strona jest tak po chińsku napisana, że tak powiem, że nie jestem w stanie niczego rozszyfrować. Tłumacz w przeglądarce Google też nie jest zbyt pomocny, więc chyba jedyną taką sensowną opcją no to było kupienie tych biletów przez pośrednika, ale już jutro się okaże, jak po prostu ta podróż będzie wyglądała, czy nie będzie żadnych problemów, bo z tymi pośrednikami to nieraz mogą być problemy. O, i właśnie, i dlatego też zachęcam do subskrypcji tego kanału. Jeśli oglądacie nas dzisiaj po raz pierwszy, to nie przegapicie podróży samolotem i nie przegapicie świetnych odcinków z Chengdu. A jako przekąska dzisiaj wleci coś takiego, ryż z kurczakiem w środku, zawinięty takimi wodorostami. Naprawdę świetna rzecz. Dzień powoli dobiega końca i jak widzicie, ja cały czas tą 100 jenów mam w kieszeni. Nie w portfelu, tylko mam w kieszeni, bo nie noszę przy sobie portfela. Raczej mam ją schowaną w telefonie. Udało mi się przetrwać cały dzień płacąc tylko i wyłącznie telefonem. Te płatności tutaj są naprawdę tak świetnie rozwinięte, że można w wielu miejscach płacić bez najzwyczajniej w świecie noszenia gotówki, co jest bez wątpienia rzeczą na pewno bardzo wygodną, zwłaszcza jeśli przyjeżdżamy tutaj jako turyści, nie musimy martwić się o pieniądze, nie musimy szukać żadnych bankomatów, no i nie musimy też się bać, że te pieniądze możemy albo zgubić, albo ktoś może nam je po prostu ukraść. I to jest wszystko, co chcieliśmy Wam w dzisiejszym odcinku pokazać i o czym chcieliśmy Wam opowiedzieć. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeśli tak, to co podobało Wam się najbardziej. I widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie.